Woda jest niezbędna w przyrodzie i naszym życiu. Jeżeli szukamy planet do zamieszkania, to warunek podstawowy. Musi być tam woda. Woda daje nam życie, ale czy kropla wody może nas zabić? Na to ciekawe pytanie postaram się wam odpowiedzieć, a wy jak zwykle obstawiajcie. Tak czy nie? Spróbujmy poszukać odpowiedzi w historii. Znane jest twierdzenie, że kropla wody kapiąca na głowę była stosowana jako forma tortury, znana jako chińska tortura wodna. Ma historyczne podstawy, jednakże doniesienia o jej stosowaniu podczas II wojny światowej oraz o eksperymentach psychologicznych prowadzących do śmierci przez wykrwawienie są w dużej mierze niepotwierdzone i często uważane za miejskie legendy. Na czym polegała taka tortura? Chińska tortura wodna polegała na powolnym kapaniu zimnej wody na czoło lub głowę ofiary przez dłuższy czas. Celem było wywołanie intensywnego dyskomfortu psychicznego, prowadzącego do załamania nerwowego. Metoda ta była opisana już w XV wieku przez Hippolytusa de Marsilis i była stosowana jako forma psychicznej tortury, mającej na celu złamanie woli ofiary. Chociaż istnieją ogólne wzmianki o jej użyciu podczas II wojny światowej przez japońskie siły wojskowe, brak jest konkretnych, potwierdzonych przypadków lub dokumentacji na ten temat. Istnieją również wzmianki o eksperymentach psychologicznych z sugerowanym wykrwawieniem. Jedna z takich historii dotyczy eksperymentu przeprowadzonego w Indiach w 1936 roku, gdzie skazany na śmierć więzień został przekonany, że jego krew jest spuszczana, podczas gdy w rzeczywistości nie doszło do żadnej utraty krwi. Ciepłe krople wody spływały z dłoni, gdzie wcześniej zasugerowano ranę ciętą, a skazany miał szczelnie zasłonięte oczy i nie wiedział o mistyfikacji. Mimo że historia ta jest często cytowana, brak jest solidnych dowodów potwierdzających jej autentyczność. Opowieści o eksperymentach, w których ofiara umierała z wykrwawienia, mimo że nie utraciła fizycznie krwi, są często przytaczane jako przykłady wpływu sugestii na ciało ludzkie. Kolejny temat to działanie wudu, z użyciem m.in. kropel wody pomieszanych z ptasią krwią. Choć istnieją udokumentowane przypadki śmierci z powodu intensywnego strachu, tzw. voodoo death, nie ma dowodów na to, by odgłosy kapiącej wody same w sobie powodowały trwałe uszkodzenie organizmu. W tym wypadku odpowiedź na pytanie, czy kropla wody może zabić, nie jest jednoznaczna. Pojedyncza kropla z pewnością nie, ale powiązana z silną sugestią już tak. Ostatni temat to pierwotniak w kropli wody, która nazywa się Naegleria fowleri, nazywana potocznie amebą zjadającą mózg. Występuje naturalnie w ciepłych wodach słodkich, jeziorach, rzekach, gorących źródłach czy niezdezynfekowanych basenach. Do zakażenia dochodzi, gdy skażona woda dostanie się do nosa, np. podczas kąpieli, nurkowania lub płukania zatok niejałową wodą. Pierwotniak przedostaje się do mózgu przez nerw węchowy i wywołuje pierwotne amebowe zapalenie mózgu i opon mózgowych, które niemal zawsze kończy się śmiercią, często w ciągu 5 do 7 dni. Objawy przypominają klasyczne zapalenie opon, gorączka, bóle głowy, wymioty, sztywność karku, drgawki. Wczesne rozpoznanie jest bardzo trudne, a leczenie zazwyczaj nieskuteczne. Ryzyko infekcji jest ekstremalnie niskie, ale śmiertelność sięga niemal 100%. Dlatego należy bezwzględnie unikać wprowadzania niejałowej wody do nosa. Podsumowaniem do tego pytania niech będzie myśl, że mamy bardzo duży wpływ na nasze ciało poprzez psychikę. W zależności od myślenia możemy doprowadzić organizm do cudownego ozdrowienia lub śmierci, a kropla wody w tym wypadku jest tylko bodźcem. Sama kropla nie zabije, ale pierwotniak ukryty w kropli. Już tak. Dzisiaj było trochę na poważnie. Napiszcie, czy chcecie również taką formę filmów na tym kanale. W kolejnym odcinku zadałem sobie i zadaję wam pytanie, w jakim czasie najszybszy ptak świata pokona odległość Londyn-Nowy Jork. Wy zastanawiajcie się, róbcie zakłady o kawę, a ja już montuję film. Do zobaczenia.